Właśnie sprawdzam takie prace administracyjne. Jestem zdziwiona, bo sprawdzamy prawdziwe zarobki w USA na podstawie realnych ofert pracy. Hejka wszystkim! W dzisiejszym filmiku porozmawiamy sobie o zarobkach w USA, bo tak szczerze jak tutaj przyjechałam, to myślałam, że tutaj się o wiele więcej zarabia i też o wiele więcej zostaje z wypłaty, a w sumie rzeczywistość jest jednak trochę inna, więc zamierzam dzisiaj sprawdzić takie prawdziwe oferty pracy, zobaczymy różne kategorie i zobaczymy, jakie są widełki płacowe. Ok, zacznijmy od takich prac fizycznych, czyli magazyny, sklepy, fast foody. Zobaczymy, jakie są widełki i ja sprawdzam oferty pracy w New Jersey. I tutaj będę Wam pokazywać screenshoty. Jeśli chodzi o takie prace w magazynach, to z tego co widzę, widełki są tak średnio 21-23 dolarów na godzinę, czyli to wychodzi na miesiąc 3,5 tysiąca dolarów. I z tego co widzę, zależy wszystko od firmy. Są takie, które dają mniej, na przykład 15 za godzinę, 18 za godzinę, lub takie, które dają nawet więcej, na przykład do 29 na godzinę. Ale tak z tego co tutaj patrzę, Amazon oferuje takie średnie płace, więc to jest właśnie 21-23 na godzinę. Jeśli chodzi o takie prace typu pracownik sklepowy albo kasjer, stawki są niższe. Taka średnia to tak 17 dolarów za godzinę, więc to jest 2700 dolarów na miesiąc przed podatkami. Większość tych prac to są właśnie part-time, czyli nie na pełny etat. To są pewnie takie prace, żeby sobie dorobić na przykład, albo prace takie dla studentów, tak mi się wydaje, bo myślę, że ciężko się utrzymać z takiej pensji w New Jersey. I taka sama sytuacja, jeśli chodzi o fast foody lub takie kawiarnie, na przykład Dunkin płaci 15,50 za godzinę i to jest już full time. KFC płaci do 17, więc to jest pewnie też taka opcja bardziej dla studentów lub dla osób, które nie chcą pracować na pełen etat, no bo myślę, że rodzinę z tego raczej nie utrzymasz. Dobrze, to teraz przechodzimy do innych kategorii prac. Teraz zobaczmy stawki takich prac biurowych w stylu administracja albo customer service, coś takiego. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Właśnie sprawdzam takie prace administracyjne i jestem zdziwiona, bo te płace wcale nie są jakieś o wiele lepsze i często też wymagają doświadczenia, na przykład 2-3 lata doświadczenia, a ta płaca jest na przykład na podobnym poziomie jak pracowników w magazynie lub takich pracowników sklepowych, więc nie wiem, chyba że źle patrzę. Tutaj praca tak na sekretariacie to jest 16 do 18 na godzinę, więc no to wcale nie są jakieś duże pieniądze, ale też zależy od firmy, bo na przykład widzę taką tutaj ofertę, która już podaje widełki na rok, bo tutaj w Stanach często ma się podawane wynagrodzenie tak na rok, czyli 40 do 55 tysięcy na rok, to jest tak ponad 4 tysiące na miesiąc, więc to jest już trochę lepiej i tutaj też nie wymagają jakiegoś doświadczenia, więc przynajmniej tyle. Z tego co widzę, taka średnia płaca za takie administracyjne pozycje to jest tak około niecałe 4 tysiące na miesiąc. Oczywiście da się znaleźć coś lepszego, ale wtedy często wymagają jakiegoś doświadczenia. I teraz przejdźmy do takich prac bardziej specjalistycznych w stylu IT, marketing, jakieś finanse, coś takiego. Zobaczmy, jak tutaj się prezentują widełki. Jeśli chodzi o takie prace w IT, które nie wymagają aż tyle doświadczenia, powiedzmy jesteś świeżo po koledżu, to widzę tak mniej więcej oferują max tak 60 tysięcy na rok, czyli to jest 5 tysięcy na miesiąc i z tego co widzę takie oferty 80 tysięcy lub nawet 100 tysięcy na rok, czyli już 6-7 tysięcy na miesiąc. To już są wtedy takie prace, które wymagają trochę doświadczenia. Średnia jaka widzę to jest tak 60-80 tysięcy na rok. Sprawdźmy teraz może finanse. W finansach zawsze te płace są trochę lepsze, więc zobaczmy. O, wow. Pierwsze, co mi się wyświetliło, to tu mają ogromne te widełki, ale max to jest 125 tysięcy na rok,
czyli na miesiąc to jest ponad 10 tysięcy. To jest już dużo pieniędzy jak nawet jak na New Jersey. To już można żyć dosyć komfortowo. Wymagają oczywiście już licencjata lub doświadczenia na takim stanowisku. No, widzę tutaj kolejne oferty bardzo podobne, czyli tak 120 na rok, tutaj nawet 150 na rok, więc no tak, zależy też jaka firma, wiadomo. Ale myślę, że tutaj właśnie to jest to 100 na rok. Myślę, że w finansach to jest taka średnia. Zależy też od stanowiska, wiadomo. No, finanse też tak się kojarzą, że tam się dużo zarabia, ale też dużo się pracuje, żeby nie było. Więc jeśli chodzi o takie prace specjalistyczne, to nie jestem aż tak zdziwiona, że tak dobrze zarabiają. Natomiast te prace biurowe, to się zdziwiłam i nawet tak zaczęłam patrzeć, ile na przykład się zarabia jako dostawca w UPS na przykład, bo teraz te prace są tak bardzo potrzebne. I oni też bardzo dobrze zarabiają, na przykład taki delivery driver z FedExa na przykład zarabia od 800 do $1200 na tydzień, czyli to jest 4000 na miesiąc. No i też warto wspomnieć o takiej pracy, na przykład kelner, że w Stanach oni nie dostają takiego wynagrodzenia nawet minimalnego, wręcz mają płacone o wiele niższą stawkę niż minimalna. I oni po prostu bazują na napiwkach, które dostają. Dlatego w Stanach ta kultura napiwków jest tak rozpowszechniona. Tutaj ludzie tak dają 20% minimum, jak jedzą na przykład w restauracji. O tym też warto wspomnieć, że właśnie oni mają tak mało płacone. Wydaje mi się, że $2 nawet na godzinę, że takie to są stawki dla kelnerów. Więc no to jest trochę dziwne, że jakby zamiast pracodawca płacić swoim pracownikom taką dość normalną stawkę, to po prostu daje im tak minimalnie $2 na godzinę na przykład, a w sumie ten pozostały koszt jest przerzucany na klientów, tak? No więc to jest takie trochę może dziwne jak dla nas w Europie, no bo u nas jednak kelnerzy mają takie normalne wynagrodzenie. Napiwki to jest coś takiego ekstra, no a tutaj jednak bazują na tych napiwkach. I jeśli chodzi o najlepiej zarabiające zawody, to tutaj mam taki ranking. Więc jak widać, najlepiej zarabiają oczywiście lekarze, specjaliści, chirurdzy i to jest na miesiąc, to wychodzi prawie $20,000, ale to nie jest wcale takie zaskakujące. Co mnie najbardziej zaskoczyło w tym filmiku, jak go robiłam, to to, że różnice w zarobkach między niektórymi pracami nie są wcale takie duże i na przykład to, że praca biurowa wcale nie oznacza automatycznie o wiele lepszych zarobków niż taka praca fizyczna, na przykład w magazynie. No i w USA też nie tylko chodzi o to, ile zarabiasz, ale też jak wygląda Twoje życie, ile Ci z tego zostaje. Więc jak porównamy to do Polski, no to wiadomo, że tutaj się więcej zarabia, ale też koszty życia są wyższe. Mam taki filmik na kanale o kosztach życia w USA, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to można go sobie tutaj obejrzeć. Jeszcze jedna ważna rzecz. Podatki. Bo ja myślałam kiedyś, że w USA naprawdę więcej zostaje z tej wypłaty, na pewno więcej niż w Polsce. A to w sumie nie jest taka prawda, bo w praktyce mogą Ci zabrać 20-30%, a czasem nawet więcej, zależy od stanu i od zarobków. Więc to wcale nie jest tak mało. Szczególnie w takich stanach jak właśnie New Jersey, to te podatki są tutaj dość wysokie. Myślę, że kiedyś zrobię taki filmik o moich zarobkach i pokażę Wam właśnie, ile mi zabierają z tego, ile tam idzie na podatek stanowy, na podatek federalny i te wszystkie inne opłaty. Myślę, że to będzie ciekawy filmik. W każdym razie to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogu. Bye!